Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał. Wycieczkę zaczynam o 6:20 z parkingu na Siwej Polanie. Skracam sobie czas, przejeżdżając przez dolinę rowerem. Jest to jeden z nielicznych szlaków po polskiej stronie Tatr, po którym można jeździć rowerem, ale też jedyny, na którym pobierana jest dodatkowa opłata 5 zł za wjazd. Po pokonaniu doliny zostawiam rower przy schronisku na Polanie Chochołowskiej i udaję się żółtym szlakiem na Grzesia. Szlak na Grzesia jest prosty i niewymagający. Nie napotkamy tu żadnych trudności technicznych, jedynie początek szlaku, zwłaszcza po deszczu, bywa bardzo błotnisty. Szlak wiedzie przez rzadki las, od czasu do czasu pojawiają się prześwity z pięknym widokiem na góry i wschodzące słońce. W pewnym momencie las się kończy i zaczyna się Kosodrzewina. Od tego momentu już tylko kilkanaście minut dzieli nas od wejścia na Grań. Na Grani pojawia się wspaniała panorama na Tatry Zachodnie, a po prawej widać już wierzchołek niezwykle urokliwego Grzesia. Jego polska nazwa jest niewiadomego pochodzenia. Wywodzi się najprawdopodobniej od gwary góralskiej i ma oznaczać rodzaj grzędy lub grzbietu stromo opadającego na dwie strony. Nazwa słowacka, Luczna, czyli Łucznia, odnosi się do niedużej trawiastej równinki leżącej nad Doliną Zadnią Łataną. Na wierzchołku Grzesia znajduje się drewniany krzyż postawiony w 1992 roku przez Słowaków. Upamiętnia on konspiracyjne spotkanie działaczy opozycyjnych z Polski i Czechosłowacji. Co roku w zielone świątki gromadzą się tu katolicy z obydwu stron Tatr, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej upamiętniającej tamte wydarzenia. Z Grzesia w stronę Rakonia prowadzą dwa szlaki oddzielone od siebie krzakiem Kosodrzewiny. Zapatrzony w telefon poszedłem zielonym szlakiem w stronę Doliny Zadniej Łatanej. Szlak wydawał się jakiś inny, a Rakoń był bardziej na lewo niż zazwyczaj. Szybka orientacja na mapie i równie szybki powrót na Grzesia. Ze szczytu kontynuuję swoją wędrówkę już prawidłowym niebieskim szlakiem. Również od Grzesia aż do Siwego Zwornika cały czas będę poruszał się granicą polsko-słowacką. Szlak wiedzie Granią wśród Kosoczewiny. Po lewej stronie widać Dolinę Chochołowską. Szlak przeszedł niedawno remont, podejścia zostały zabezpieczone drewnianymi belkami, usunięto dużą część jutowych worków, które według mnie nie za bardzo się sprawdzają.
Dochodzę do słabo wyróżniającego się szczytu Tatr Zachodnich Rakonia. Jego zbocza są stosunkowo łagodne, w górnej części trawiaste z kępami kosodrzewiny, gdzieniegdzie wystają pojedyncze skałki. W kierunku zachodnim i południowym rozpościerają się rozległe widoki na rochackie stawy i rochacze, które bardziej przypominają szczyty Tatr Wysokich niż zachodnich. Zaczyna się jesień. Stoki Tatr Zachodnich zaczynają wybarwiać się na różne kolory. Kępy borówek zmieniają kolor na jaskrawo-czerwony, wrzosy zakwitają fioletowo, sit z kucina wybarwia się na rudo, a psia trawka na żółto. Krótki odpoczynek na śniadanie i ruszam na pierwszy wybitny szczyt na dzisiejszej trasie – Wołowiec. Jest to bardzo charakterystyczny, masywny szczyt położony w głównej grani Tatr Zachodnich pomiędzy Jarząbczym Wierchem a Rochaczami. Nazwa szczytu wywodzi się najprawdopodobniej od wołów wypasanych niegdyś w okolicy. Podhalańscy górale używali kiedyś nazwy Chruby Wierch od kształtu, Słowacy zaś używali nazwy Wolowec. Ostatecznie została ta druga nazwa, przyjęta zarówno przez przewodników tatrzańskich, jak i kartografów. Wejście na szczyt, podobnie jak na dwa poprzednie, nie sprawia żadnego technicznego problemu. Idziemy po szerokiej, również niedawno remontowanej ścieżce. Wołowiec w przeciwieństwie do poprzedników nie jest już tak kondycyjnie obojętny i podejście zaczyna być już bardziej odczuwalne, ale to tylko mały przedsmak tego, co czeka nas na podejściu na Jarząbczy Wierch. Dochodzę na szczyt Wołowca, z którego rozpościera się rozległy widok nie tylko na całe Tatry Zachodnie, ale również można już dostrzec Tatry Wysokie. Imponująco wyglądają stąd urwiska rochaczy, które są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ruszam w stronę Jarząbczego Wierchu. Zejście z Wołowca nie należy do przyjemnych. Z początku szlak wiedzie po rozrywanych jutowych workach, z których wypada zawartość w postaci ziemi i sypkich kamieni, na których można się poślizgnąć. Po zejściu ze zbocza dochodzimy do przyjemnej ścieżki wiodącej niemal cały czas granią aż do łopaty. Szlak miejscami robi się wąski i biegnie nad przepaściami. Zdarzają się krótkie podejścia lub zejścia, gdzie trzeba użyć rąk do podparcia się. Na samą łopatę się nie wchodzi, szlak trawersuje po południowym jej zboczu. Zaraz za nią wyłania się piękny widok na Jarząbczy Wierch oraz strome zbocza niskiej przełęczy opadające na Dolinę Chochołowską.
zejściu z łopaty schodzimy na niską przełęcz, gdzie warto coś zjeść i odpocząć przed mocno wymagającym kondycyjnie ponad 300-metrowym podejściem. Po drodze mijamy rozejście szlaków na Słowacką Wąską Dolinę i przed nami już tylko żmudne, jednostajne podejście na trawiasty szczyt znajdującego się w graniu targańców Jarząbczego Wierchu. Sam wierzchołek leży po stronie słowackiej, sama zaś granica, czerwony szlak, jak i polska tabliczka z nazwą szczytu znajdują się nieco niżej. Polska nazwa szczytu pochodzi od góralskiego nazwiska Jarząbek. Słowacka zaś nazwa to Chruby Wierch. Zaczynam zejście w stronę kończystego wierchu. Szlak dalej biegnie granią. Po prawej stronie w Dolinie Zadniej Raczkowej można dostrzec 3 raczkowe stawy: zadni, suchy i przedni. Idę dalej cały czas w stronę kończystego wierchu, którego nazwa pochodzi od jego kształtu. Kończysty, inaczej szpiczasty lub czubaty. Szczyt położony jest między Starorobociańskim Wierchem i Jarząbczym Wierchem. Z wierzchołka odbija stromy zielony szlak w stronę Trzydniowiańskiego Wierchu. Nie zatrzymuję się na szczycie, lecz ruszam od razu na Starorobociańską Przełęcz, gdzie tam zatrzymuję się na krótki odpoczynek przed podejściem na najwyższy szczyt polskiej części Tatr Zachodnich, Starorobociański Wierch. Wliczając słowackie szczyty, jest on również trzecim co do wielkości szczytem Tatr Zachodnich. Wyższe są tylko Raczkowa Czuba i Bystra. Polska nazwa Starorobociańskiego Wierchu pochodzi od leżącej u jej stóp hali Starej Roboty, znajdującej się w Dolinie Starorobociańskiej. Poniżej wierzchołka znajdują się stare szyby kopalniane. Wydobywano tutaj rudę żelaza najprawdopodobniej już od XVI wieku. Potem, gdy zaprzestano wydobycia, wyrobiska nazwano Starą Robotą. Szlak pnie się stromo, jednak nie napotkamy tu żadnych trudności technicznych. Szczyt jest mocno oblegany, na szczęście wierzchołek jest skalisty i długi, więc każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie.
zaczynam powolne schodzenie w stronę Siwego Zwornika. Szlak również wiedzie granią dość szeroką, przyjemną ścieżką. Siwy Zwornik jest to niewybitny szczyt zwornikowy 3 grani. Zwornik to inaczej miejsce zbiegu przynajmniej 3 wypukłych form terenu: grzbiet, grań lub żebro. Oprócz odchodzących na 2 strony ramion grani głównej, odchodzi w tym miejscu 3, północna grań Siwego Zwornika, która poprzez Siwe Turnie i Siwą Przełęcz przechodzi w Ornak. Poniżej szczytu znajduje się rozejście szlaków, dalej na wprost na Błyszcz i Bystrą. Ja skręcam w lewo na zielony szlak ku Siwej Przełęczy. Z Przełęczy można zejść czarnym szlakiem do Starorobociańskiej Doliny. Ja idę dalej granią Ornaku. Pod nazwą Ornak występuje zarówno masyw o kształcie długiego grzbietu, jak i główne, chociaż nie najwyższe wzniesienie w tym grzbiecie. Sam grzbiet Ornaku składa się z kilku szczytów oddzielonych od siebie przełęczami: Kotłowa Czuba, Zadni Ornak, który jest najwyższy, Ornak oraz Suchy Wierch Ornaczański. Przejście przez całą grań jest proste i przyjemne, szlak wiedzie szeroką ścieżką, można się trochę poczuć jak na bieszczackiej Połoninie. Jedyna trudność napotka nas przy Zadnim Ornaku, trzeba tutaj trochę się powspinać po dużych kamieniach. Wierzchołek Ornaku również jest kamienisty, ale szlak nie wiedzie przez sam szczyt, obchodzi go po jego prawej stronie. Pochodzenie nazwy Ornak nie jest znane. Wielka Encyklopedia Tatrzańska wspomina o orle, który porwał w powietrze chłopca, po czym go upuścił, powodując tym samym jego śmierć. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że Ornak wywodzi się od słowa horniok, horny, czyli górny. W dawnych dokumentach górniczych figuruje właśnie nazwa Hornok. Mijam płaski wierzchołek Suchego Wierchu Ornaczańskiego i zaczynam bardzo strome 370-metrowe niewygodne zejście po kamiennych stopniach do Iwaniackiej Przełęczy. Z Przełęczy w prawo można dostać się do Doliny Kościeliskiej, o której film jest na naszym kanale. Ja idę w prawo do Doliny Chochołowskiej. Szlak wiedzie już lasem cały czas w dół. Z początku dość stromo, jednak im bliżej doliny, tym szlak robi się bardziej płaski.
Zmierzam cały czas ku Dolinie Chochołowskiej, najdłuższej i największej pod względem powierzchni doliny w polskich Tatrach. Jej powierzchnia wraz ze wszystkimi odgałęzieniami wynosi około 35 km². Długość głównej gałęzi doliny mierzona od wylotu w rejonie Siwej Polany do podnóża północnego zbocza Wołowca wynosi około 10 km. W tym rejonie Tatr występują również jaskinie, z których najbardziej znana i największa jest Szczelina Chochołowska. Żadna z jaskiń w tej dolinie nie jest dostępna turystycznie. Na Polanie Chochołowskiej stoi czynne przez cały rok schronisko, przy którym rano zostawiłem rower. Przez długie lata mieszkańcy Chochołowa prowadzili w dolinie wypas owiec. Pozostałością tej działalności są zabytkowe szałasy znajdujące się na Polanie Chochołowskiej. Niegdyś było ich ponad 60. Na Polanie znajduje się również niewielka kaplica wybudowana w 1958 roku, przy której nakręcono scenę ujęcia serialowego Janosika. Dochodzę do schroniska i wracam rowerem na parking. Cała wycieczka zajęła mi 9,5 godziny, podczas której przeszedłem po górach około 22 km oraz przejechałem na rowerze przez dolinę 13 km.